Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj chciałem pokazać Wam taki filmik o Zoim ZTDQ02 i w tym wypadku skupię się na testowaniu akumulatorków, tak jak tutaj widać. Słuchajcie, testerka dostałem od Zoiego, także ślicznie im dziękuję za to. Dodatkowo zdradzę, że zrobili mi bardzo miły prezent na Mikołaja i wysłali jeszcze płytę do Zoiego 703S, którego uwaliłem niestety, podpinając go kablem USB do komputera i mierząc 220V. Jak wiedzą niektórzy, różnica potencjałów nastąpiła i było tylko wielkie boom. No i co? Dzisiaj postaram się Wam pokazać i powiedzieć kilka tutaj informacji o tym, co już na przykład wiem, co już zauważyłem, jakie są tutaj jakieś błędy i tak dalej. No i co? I zacznę może od pierwszej rzeczy, czyli jak niektórzy tutaj już zauważyli, żeby tym Zoim ZTDQ2 testować na przykład akumulatorki z wykorzystaniem tych tutaj szczypiec Kelvina, to jest troszeczkę słaby pomysł. Dlatego no trzeba tutaj zrobić małą modyfikację, tak na wstępie powiem. Jeszcze sobie tutaj pozwolę pokazać Wam taki testerek do akumulatorów RC3563. On ma już troszeczkę inne złącze, bo on ma GX-a 16. I do tego testerka są, jak wiemy, różne tutaj takie adapterki, czyli te szczypce Kelvina. Są te takie adaptery, gdzie wkładamy lajonki i to jest najlepsza opcja. Żeby Wam pokazać, o co chodzi, musiałbym pójść i wyciągnąć ten adapterek i właśnie, tu jest takie małe i. Poczekajcie, pójdę po ten adapter, pokażę Wam, jak to wygląda i jakby to można było fajnie przerobić w stosunku do Zoiego. O, jest. Słuchajcie, jeżeli testować akumulatory na tym Zoim, to tylko i wyłącznie z czymś takim. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy zawsze idealny styk. Szybko, prosto, pięknie nam testuje i pokazuje nam raczej stabilny wynik niż takie trzymanie w ręku tymi szczypcami Kelvina. Także jak to przerobić? Ja już sobie tutaj troszeczkę ten temat jakby obczaiłem i powiem Wam tak, na AliExpressie poszukałem tego złącza, które jest tutaj wykorzystane w tym, słuchajcie, Zoi i tutaj widać, że pisze coś na nim XS10JK 4P. I słuchajcie, ile kosztuje takie złącze? Kupując takie złącze, mając jakieś kable silikonowe i jakiś taki koszyczek, można sobie samemu przerobić to pod tego Zoiego i myślę, że to jest chyba najlepsza opcja do testowania. Ja Wam już pokazuję na przeglądarce, jak to wygląda. Słuchajcie, tutaj to nie to, to nie to, to. Słuchajcie, takie złącze kosztuje 2 zł 38 groszy. Cały zestaw, czyli mamy i wtyczkę, i gniazdo. Kupując 5 sztuk, myślę, zapłacimy 10 zł plus przesyłka i to nam pozwoli w przyszłości robić jakieś fajne kombinacje do tego Zoiego. Ja sobie zamówię, już od razu zdradzę, 5 sztuk i potem jak mi przyjdą, to postaram się jakoś dorobić do tego Zoiego koszyczek do testowania akumulatorów, bo jeszcze nie widziałem w ogóle żadnego filmiku, który by modował w jakiś sposób tego Zoiego. Może są na jakichś angielskich, zagranicznych YouTubach, ale na polskich tego absolutnie nie widziałem. Słuchajcie, GX też tutaj złącza są na AliExpressie do kupienia. Tak wygląda GX, troszeczkę inaczej to wygląda. Tutaj 16 za 3 zł 36 groszy. Także mówię, jeżeli testować lajonki, to tylko i wyłącznie w takim koszyczku. Dlatego to jest taka moja na początku pierwsza jakby uwaga. Druga uwaga to jest, no, że tutaj troszeczkę to zapięcie do Zoiego jest troszeczkę takie kłopotliwe, bo jeżeli włożymy to, to zobaczcie, ile wystaje tutaj nam ta wtyczka. Ciężko jest to złapać jakoś, bo to, żeby wyciągnąć, teraz nie wyciągniemy, możemy szarpać za kabel, nie wyciągniemy. Żeby wyciągnąć, to musimy tutaj pociągnąć tak do góry. No i to jest troszeczkę upierdliwe, bo jest mało wystaje. Trzeba to złapać jakoś w miarę sprytnie.
mogliby to zrobić w ten sposób, że to by było troszeczkę dłuższe. Jakby to było wysunięte jeszcze tak gdzieś o ten kawałek, co jest tutaj, to wtedy moglibyśmy to łatwiej palcami złapać i wyciągnąć. W tej opcji jest to troszeczkę takie, no ciężkie, tak? Ciężko jest to tak złapać. Ledwo co, że można powiedzieć, że palce się tam wkłada w tą szczelinkę tutaj. Także to jest troszeczkę do poprawy, to taka moja mała uwaga. Aczkolwiek ktoś, jak jest sprytny, sobie poradzi, tak? Można nawet kombinerkami tutaj złapać jakimiś malutkimi i to pociągnąć. Aczkolwiek jest to na pewno, myślę, że do poprawy, żeby było przyjemniej to wyciągać. I co? Dzisiaj postaram się pokazać Wam, jak mniej więcej ten testerek będzie tutaj jakieś tam akumulatorki testował. Porównamy sobie przy okazji z tym RC3563. Pokażę też aplikację, słuchajcie, bo no może to nie każdy wiedzieć, ale do tego ZTDQ02 jest aplikacja na Windowsa. Tak, jest aplikacja, możemy podpiąć sobie tutaj kabelkiem USB tego Zoiego. W menadżerze urządzeń pokazuje się port COM, który tam wybieramy w aplikacji i mamy wyświetlane wyniki na komputerze. Z czym to się wiąże? Możemy je bezpośrednio pokazać tutaj w OBS-ie, co Wam pokażę. I dla ludzi, którzy lubią streamować, lubią takie bajery bezpośrednio z biernika pokazywać na ekranie monitora czy tam w OBS-ie, przesyłając taki filmik na YouTube'a, jest to bardziej czytelne niż pokazywanie takiego, powiedzmy, wyświetlacza, bo tutaj nieraz może światło padać pod jakimś kątem, trzeba go ustawić jakoś tak gdzieś w kadrze umiejętnie, a tak on sobie może nawet leżeć gdzieś z boku i będziemy mieli zawsze wynik na wideo. Także to jest ciekawa kwestia. Dobra, skupmy się na testowaniu, podłączam. Słuchajcie, tutaj te szczypce Kelvina. Słuchajcie, włączam Zoiego. No i jeszcze taka szybciutka tutaj moja informacja na temat firmware'u. Słuchajcie, zobaczcie, dłużej wciskając ten przycisk wchodzimy do menu i zobaczcie, ja mam wersję 1.1.1. Ja dostałem tą wersję z najnowszym firmware'em, którego nie ma oficjalnie nawet na stronie Zoiego. Żeby to Wam pokazać, zobaczcie, ja sobie wchodzę tutaj na stronkę Zoiego i tutaj jest wersja 1.0.8, czyli dostałem urządzenie z firmware'em, którego nawet jeszcze publicznie nie ma oficjalnie na stronie Zoiego. Taka mała ciekawostka ode mnie. Dobra, teraz tak o, ważna informacja przed pomiarem takich akumulatorów. Musimy sobie skalibrować te tutaj przewody. Jak to robimy? Zawsze wchodzimy w te menu, robimy tak, że tutaj sobie spinamy to i teraz schodząc tutaj na Calibrate, wciskamy kalibrację, schodzimy sobie do baterii, short, no i zobaczcie, teraz mam to złapane w ten sposób i sobie kalibrujemy to, naciskając, słuchajcie, chyba ten przycisk, tak? Na żółto się świeci, on sobie coś tam oblicza, po chwili na zielono skalibrował, wychodzimy tym przyciskiem i mamy skalibrowane teraz te przewody. Dopiero teraz można precyzyjnie, super ekstra robić, słuchajcie, pomiary. Tutaj wziąłem sobie jakiegoś takiego akumulatorka no name'a, nie wiem co to jest, zobaczmy co on pokaże. Słuchajcie, jest uszkodzony, nawet nie ma żadnego napięcia, pokazał tylko, że ma 70 milionów. 70 milionów, także ten jest do wyrzucenia. Nawet sobie zaraz na nim zrobię X-a, żeby było wiadomo. Tu mam jakieś od hulajnogi, słuchajcie, ICR 18655 łamane przez 20V EWE, to są akumulatory od hulajnogi. One powinny mieć gdzieś tam, jak producent podaje, jak są naładowane w pełni, około 20 milionów, czy jakoś tak, 18-20 milionów. Ile ma ten? Słuchajcie, 2,5, 2,8 V, 28 miliohmów, także jest wyżej normy, ale on nie jest jeszcze naładowany w 100%, także tak to wygląda. No i co mogę powiedzieć? Tutaj można sobie jeszcze ustawiać oczywiście w tym Zoi zakres, słuchajcie, testowanego napięcia, czyli na przykład ustawiamy sobie, że maksymalny zakres naładowania takiego lajonka to powinien być, nie wiem, 4,2 V, minimalny to, no nie wiem,
zakładam, że 2,8 V powiedzmy. W ten sposób możemy sobie też tutaj ustawić jeszcze zakres miliomów, w jakim będziemy testować nasze lajonki i dzięki temu na przykład, jeżeli wiemy, że takie ogniwo nie powinno mieć więcej niż 20 miliomów, to ja sobie ustawiając tutaj na przykład ten res high, słuchajcie, res high ustawię sobie tak o 0 i załóżmy, że nie powinno to przekraczać, no nie wiem, 21 milionów. 21 milionów daję sobie równiutkie i na przykład minimalny zakres, ten poniżej którego raczej nie zejdzie, to powiedzmy, że to będzie no 18 milionów, tak? To jest teraz taki przedział, można powiedzieć, producenta, który deklaruje, że w tym zakresie one są sprawne i ok. Czyli 18, 21, 1 milionów. Teraz mam ustawione i co się dzieje, jeżeli ustawię taki zakres i on będzie przekroczony? No to nam się tutaj wyświetli, słuchajcie, na czerwono pomiar. Słuchajcie, jeszcze raz wezmę tego lajonka, wiemy, że on ma powyżej 20 milionów. I co się dzieje? Słuchajcie, mamy pomiar na czerwono, 29,8 miliona. To jest bardzo fajne, bo dzięki temu wiemy, że no to już ten zakres przekracza jakąś tam wartość i no on nie będzie jakiś taki super. Można sobie dzięki temu selekcjonować ogniwa, że będą w jakimś zakresie. Można sobie to jeszcze zawęzić, dzięki temu dopasujemy jeszcze lepiej tą impedancję ogniw do jakiegoś tam pakietu większego. Także tu jest fajnie. Dobra, skupmy się teraz na tym, bo chciałbym to jak najszybciej zrobić i nie wałkować tego filmiku nie wiadomo ile, na aplikacji na Windowsa. Jak to wygląda? Słuchajcie, ja sobie teraz przełączę się na pulpita, pokażę wam jak to wygląda na komputerze. Słuchajcie, tu mam folder DQ02 i mam, słuchajcie, dwie wersje. Mam wersję angielską i chińską. Czym one się różnią? No oczywiście interfejsem, że jest jeden po angielsku, drugi po chińsku, a po drugie wersja chińska ma inne odświeżanie, bo ma odświeżanie na poziomie 500 milisekund, angielska ma 2 Hz, pisze tak, nie? Dobra, zacznijmy sobie od wersji angielskiej, tak będzie chyba najlepiej. I tutaj, kurczę, ostatnio jak na live robiłem rozpakowanie i testowałem tą aplikację, był błąd. Był błąd i słuchajcie, ja wam pokażę o co chodzi. Mam nadzieję, że ten błąd mi się powtórzy. Słuchajcie, jest. Data refresh rate 2 Hz. Nie pisze 2000 milisekund, tylko 2 Hz. 1 Hz to jest 1000. 2 Hz to jest 2000. Domyślam się, że chodzi o 2 sekundy, tak? No dobra, niech tak będzie. I teraz tak. Zaletą tego, że możemy sobie to wyświetlić na komputerze jest też to, że możemy sobie dodać te wartości, słuchajcie, do OBS-a. Jeżeli ktoś, tak jak wspomniałem, lubi pokazywać to, co dzieje się na wyświetlaczu urządzenia na wideo, to jest bardzo fajna sprawa. I teraz ja sobie ten panel dodam do siebie do OBS-a. Słuchajcie, tutaj mam chyba, to jest to. Trzeba wejść tutaj, wybrać teraz z tego. O, jest. Tutaj daję sobie zawsze Windows 9 i nowsze. Dzięki temu zawsze jakby poprawnie odświeża tutaj te okienko. Daję OK i zobaczcie, już mam tutaj w OBS-ie jakby ten cały interfejs, który ja sobie jeszcze tylko zrobię tak, że pokażę wam jak jest oryginalnie, czyli przekształcanie obrazu, reset. Zrobimy najpierw tak. I teraz tak. Wchodzę sobie tutaj refresh. Odświeżył, wykrył, że jest jakiś ten. Dajemy sobie COM2, bo to jest kod pod COMem 2. Jeżeli chcielibyśmy sobie sprawdzić, to wchodzimy prawym myszki menadżer urządzeń. No i widzimy, że tutaj w menadżerze urządzeń jest port.com, jest dwójka, tak wszystko jest OK i dajemy teraz, słuchajcie, open. Słuchajcie, jak widzicie, odczytał mi już wartości, które są na moim tutaj jakby urządzeniu. I teraz, żeby to lepiej wam pokazać, to ja wyłączę pulpit, zrobimy kamerkę, to damy z lewej strony i jak widzicie, to co mam tutaj jest też tutaj. Zobaczmy, jak teraz będzie to działało w przełożeniu na pokazywanie, czy on będzie się zawieszał, bo ostatnio miałem, że coś tam był problem z połączeniem. Także
testujemy sobie tego Lionka. I słuchajcie, pokazuje mi 2,8 V 32 miliomy. Ale co jest ciekawe, teraz w wersji angielskiej on mi pokazuje, że na czerwono też wyświetlana jest w komputerze. Wiecie, o co chodzi? Bo ja testowałem wersję chińską i wersja chińska jest tak zrobiona, że na czerwono nie pokazuje tego, co jest w aplikacji. Tylko to, co jest na biało, co jest w tym zakresie, jest wyświetlane w aplikacji. Nie wiem, dlaczego tak jest zrobione, ale wierzcie mi na słowo, że tak było. Także na razie jest OK. Widzę, że wersja angielska nagle zaczęła jakoś magicznie działać też. Super. Dobra, odłączymy, zobaczymy, co się stanie. No, zrobimy teraz małego takiego, o jest, na 0 zszedł, fajnie. Jak połączę te sądy, co on mi pokaże? No, perfekcyjnie jest skalibrowany. Zobaczcie, ja teraz złączyłem te sądy i pokazuje mi wszędzie 0, 0, 0,0 milioma. Perfekt, to jest perfekcyjna kalibracja. Jeszcze raz, do minusa i słuchajcie, zobaczymy. 2,8 V cały czas pokazuje. Super. Ja mam tutaj na czerwono, bo ten zakres mam ustawiony maksymalnie na 21 miliohmów. Także jeżeli chciałbym, żeby on mi pokazywał teraz na biało to muszę sobie wejść tutaj ten RSH i teraz ustawić, słuchajcie, na przykład 31 milionów. I to wystarczy. I teraz jak zmierzę, to już będzie na biało, czyli on będzie myślał, że jest OK. 28,50. Jest jakieś piknięcie, które jakby stabilizuje chyba ten pomiar. 22,87 V i tutaj też na aplikacji pokazuje 2,8756. Miliomy też fajnie odświeża. Także fajnie, teraz to działa, super. Nie wiem, dlaczego wcześniej nie działało. Może był restart komputera, sterowniki się ułożyły i tak dalej, i tak dalej. Także chyba jest zalecany zawsze restart kompa, jak to było kiedyś. Po każdej instalacji sterowników restart i tak dalej. To jest starszej daty, ten będzie wiedział, o co chodzi. No i dobra, pokazuje fajnie. I teraz tak o, chciałbym zrobić na przykład porównanie z tym testerem, który jest przeznaczony stricte do testowania akumulatorów. I tutaj chciałbym od razu powiedzieć na wstępie, że jeżeli nie miałbym, słuchajcie, tego urządzenia RC3563 i w ogóle nie miał Zoiego i miał na przykład taki wybór, co kupić, to czy to wybrałbym Zoiego. Dlaczego Zoiego? Bo Zoi przede wszystkim ma jeszcze ten RLC i to jest już takie jakby dopełnienie wszystkiego, co bym chciał mieć tutaj mniej więcej na moim takim amatorskim warsztacie elektronicznym. To już jest, można powiedzieć, dosyć stare urządzenie. Miało swoją świetlaną przyszłość, która się skończyła. Oczywiście też można podłączyć do komputera i sobie monitorować pomiary i tak dalej. Także kwestia jest cenowa, że to może kosztować załóżmy 100 zł, no to trochę więcej, ale tutaj za to dostajemy już RLC i możemy sobie, tak jak powiedziałem wcześniej, pokombinować na naszym warsztacie przy jakichś tam, nie wiem, komponentach, cewkach, kondensatorach i wszelakiej różnej maści elementach, której nie zmierzy nam na pewno to. Także to jest fajna sprawa. Polecam ten mierniczek Zoiego jako uzupełnienie jeszcze, jak ktoś ma ZT703, to już w ogóle jest wypas. I jeszcze taki bonusik ode mnie, który wspomnę. Pokażę wam jeszcze jeden bonus. To jest ode mnie taki bonus już totalny. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma Zoi 703, to jest aplikacja dla tego Zoiego. To jest, mówię, to jest bonus. Teraz taki ekstras. Słuchajcie, jeżeli macie Zoi 703, możecie go podłączyć po uarcie kabelkiem, czyli z prawej strony tam jak wychodzi z tego generatorka, bądź też przerobić go na wersję Bluetooth, czyli to jest tutaj extended. Standard jest pod właśnie uarta tego, co jest z boku. I to jest głównym jakby programistą, który napisał aplikację, jest Marcin Ozuk, za co mu serdecznie robimy ukłony, że tak powiem. Kłaniamy się w półpas. No i
Drugą osobą, która przerobiła interfejs, czyli GUI, jest Marian Łopaciński, który wykonał kapitalną robotę, tak jak tutaj widzicie, to wszystko on robił, przerabiał, dodawał te wszystkie grafiki, jak to podłączyć, tutaj jeszcze, kurczę, co to jest? Przybornik, tak? Kody rezystorów, sygnał, tutaj jeszcze nawet został w tej wersji. Przybornik, tutaj możemy sobie edytować, dodawać własne linki, mamy schematy, jakieś strony, zdjęcia można dodawać. No możemy sobie po prostu ten przybornik według siebie jakoś zmodyfikować, że będziemy na przykład mieli dostęp do zdjęć, które pokazują, jak testować tranzystory szybciutko i tak dalej. Także ta aplikacja jest świetna. Myślę, że Zoe dostał jedną z lepszych aplikacji na świecie, jeżeli chodzi o ten multimetr, której jeszcze dużo osób pewnie nie zna, aczkolwiek to jest teraz, no będzie na filmiku, to będzie wiadomo o co chodzi. Jeszcze jest panel rozszerzony, który właśnie tutaj muszę wspomnieć o jeszcze jednej osobie, Web Spider Team, który ogarnął ten bar graph. Ogarnął bar graph, wysłał kod, także w tej aplikacji ma dosyć sporo ludzi udziału. Ja jestem jakby takim organizatorem i tyle mogę na sam koniec powiedzieć o aplikacji Zoe 703. Genialna jest i mówię, jak ktoś ma Zoe 703, to warto jeszcze sobie dołożyć do tej rodziny, żeby zainwestować w DQ2 i jeszcze, jeżeli by było komuś mało, to można sobie taką pensetę LCR też do kompletu sprawić. Jest nowsza wersja MD2, aczkolwiek ta jest też fajna, też daje rady. Także jak widzicie, rodzina Zoe potrafi być dosyć rozbudowana. Co tu jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego testerka? No jak widzicie, działa z PC-em fajnie. Można sobie teraz to w OBS-ie fajnie przerobić. Ja postaram się teraz pokazać, jak ja teraz na przykład sobie to ustawię, jakbym miał już mieć wyświetlane to razem z tą aplikacją Zoe 703. To jest moja wersja tutaj, pode mnie wersja jest w zasadzie zrobiona, ten panel taki na samej górze czarny, podłużny, to jest właśnie przez Mariana przerobiona wersja pode mnie. Domyślnie jest troszeczkę inaczej, aczkolwiek zobaczcie, ja sobie teraz to wrzucam gdzieś tam na górę. Załóżmy, że tutaj sobie to umiejscowię gdzieś. I teraz tak, troszeczkę precyzyjniej sobie zjedziemy na dół. I jak to będzie wyglądać, jak jeżeli miałbym robić jakieś streamy? W ten sposób. Okno musi być zawsze na wierzchu tej aplikacji, żeby odświeżanie było. Także sobie je dałem na wierzch. No i zobaczmy teraz, czy to będzie działać, tak? To jest piękna sprawa, bo zobaczcie, ja teraz robię pomiar, pokazuje mi pomiar z tego DQ02, tak jak widać tutaj wyżej. Dodatkowo, gdybym miał teraz Zoiego 703 podłączonego po Bluetooth, to tutaj bym miał pomiary z Zoika. Majstersztyk, wszystko w jednym miejscu na ekranie, także chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem sobie takie centrum dowodzenia, jeżeli chodzi o te wszystkie pomiary. Nie widziałem, żeby ktoś miał jeszcze połączone dwa Zoe w jednej aplikacji i na jednym ekranie, żeby pokazywało tak wszystkie informacje. Aczkolwiek, jak widzicie, można sobie to tak ogarnąć. Jeszcze sobie zobaczę jakieś bateryjki Alkaline, co on pokaże. 1,4 V. Słuchajcie, ok, załapał, fajnie, pokazuje też w tym. Tutaj mam jakąś wartę też. Też pokazuje elegancko. Także widzę, że teraz ta wersja angielska jakby się magicznie naprawiła, pokazuje, nie wiem o co chodzi. Wcześniej był jakiś błąd. Będę musiał napisać do Zoego, że jednak coś się naprawiło i działa. I co? I chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o testowanie tych akumulatorków. Wiadomo, jak sobie kupicie takie urządzenie, będziecie mogli się bawić. Jak ktoś robi jakieś pakiety do hulajnóg, rowerów, to jest bardzo fajne, bo właśnie dzięki temu można sobie precyzyjnie dopasować te akumulatory. Więcej już chyba nie będę Was zanudzał. Chciałem zrobić taki filmik, który będzie jakby takim pierwszym filmikiem dla rodziny Zoe ZTDQ02. Następne będę starał się zrobić na tych pomiarach RCL, ale do tego muszę się troszeczkę jakby bardziej przygotować, bo to jest troszeczkę trudniejsze zadanie.
No i co, jeżeli czegoś nie powiedziałem, przeoczyłem, możecie pisać w komentarzu jakieś swoje ciekawe informacje, co o tym sądzicie. Jeżeli ktoś posiada taki też miernik Zoego DQ02 dłużej, to może też podzielić się swoją informacją, uwagą. Ja z chęcią też te komentarze przeczytam, bo lubię czytać komentarze od was, nie ukrywam. I co? I tyle. Pozdrawiam wszystkich maniaków Zoego. I co? Trzymajcie się, do zobaczenia. Nie przedłużam. Chciałem się zmieścić w pół godziny czasu i udało się. 25 minut, czyli jeszcze 5 minut zostałem, ale mówię, nie będę tu już przedłużał. Chyba raczej takie tutaj tych większość rzeczy powiedziałem. I co? Tyle. Trzymaj ta się, łapa.